Szczerze powiedziawszy, do imprezy i tak dokładam, także nawet tych wpłat nie sprawdzałem. Także jak ktoś mi zapłacił, to niech ma, na to. 30 lat dokłada do tego interesu, jednego dnia dłużej nie wytrzyma. W tym roku zrezygnowaliśmy z biedy, także można brać udział w tych zawodach. Pierwsze zawody w tym roku klubowe, także zawody biegowo-strzeleckie, mające na celu popularyzację strzelectwa, aktywnego wypoczynku, a także połączenia różnych środowisk strzeleckich, niezależnie od tego, czy strzelają, czy to z broni palnej, pneumatycznej, czy z jakiejkolwiek. Michał Skóra-Skurzyński, kiedyś NAMS, znaczy kiedyś, cały czas NAMS, jeśli chodzi o Airsoft. Teraz głównie klub strzelających Inaczej. Tutaj jestem członkiem klubu razem z Borysem, razem z Robertem, czyli z prezesami. Mocno tutaj jesteśmy zaangażowani w promocję wszelkich aktywności strzeleckich, a ja jeszcze osobno mam Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej. Jest to struktura taka pomocnicza, która też umożliwia nam uskutecznianie różnych właśnie takich akcji strzeleckich czy jakichś innych aktywności terenowych. W zeszłym roku na Facebooku trafiliśmy na relację z takiego biegu strzeleckiego, ale bez strzelania, który odbywa się w Szwajcarii. Biorą w nim udział rezerwiści szwajcarscy, którzy, wiadomo, tam każdy jest praktycznie zmobilizowany w ichniejszym systemie militarnym, wojskowym. I tam taki bieg odbywa się, to chyba też tam zależy od regionu, co jakiś czas dla danych jednostek, czy dla danych kompanii. Tego szczegółowo nie wiem, ale wiem, że oni tam biegną, tylko że oni z tego, co się orientuję, biegną dłuższe dystanse, chyba właśnie półmaraton i cały maraton. I tam jest właśnie bieg z karabinem w mundurze, obuwie dowolne, no i bez tego elementu strzeleckiego. No a myśmy wpadli na pomysł, żeby jednak ten element strzelecki tutaj do tego wszystkiego dołączyć. No najprostsza metoda, najprostsze wyjście to było takiego jakby biatlonu. Tylko no mówię, zamieniamy narty na nogi, chociaż warunki wskazują na to, że można je byłoby w nartach wystartować. Generalnie chodziło o to, bo coś takiego jak biatlon letni istnieje, ale chodziło o to, żeby ten bieg był również z karabinkiem bądź z karabinem. A ponieważ wielu z nas zaczynało w airsoftie, ja chociażby przeszedłem drogę airsoftową, paintballowo, wiatrówkowo po broń palną, uważam, że w takiej formule, na takim dystansie, do których strzelaliśmy, na te 25 około metrów, można próbować strzelać z każdego rodzaju broni, czy repliki, czy wiatrówki. Także taka ogólna była idea, żeby to wszystko wziąć, połączyć ze sobą razem, a ponieważ mówię, no obracam się cały czas w środowisku i airsoftowym, i broni strzeleckiej, głównie teraz broń strzelecka, ale cały czas w airsoftie jakoś tam człowiek się jeszcze odnajduje, no to wpadła koncepcja, żeby wszystkich połączyć, kto ma ochotę, żeby przyjechać. Tak jak widzieliśmy, dzisiaj brało udział chyba z 7 czy 8 osób właśnie z replikami. Mieliśmy też takich młodych dwóch chłopaków, co też mnie bardzo cieszy, no bo jednak na dzień dzisiejszy odciągnąć młodzież od komputera, od telefonu, żeby w dzień wolny poświęciła trochę czasu na to, żeby coś się poruszać, coś aktywnie spędzić czas, no to jest, uważam, jakaś fajna, pozytywna sprawa i udało się coś takiego zapoczątkować. Zawody są po raz pierwszy organizowane, niby dzień wolny, ale to jednak jest środek tygodnia, także ta frekwencja około 30 osób uważam, że jest frekwencją jak na pierwszy raz zadowalającą.
Jeszcze jesteśmy przed podliczeniem punktów, także zaraz zobaczymy, jak to wyglądało na tarczy. Wyniki są szybko do odczytania, bo mamy arkusz kalkulacyjny zrobiony, który nam wszystko to automatycznie liczy. No te karty RFID, którymi zawodnicy odbijali się na starcie i na pętli strzeleckiej, to też nam bardzo ułatwiło, bo to wszystko jest zautomatyzowane, wszystko jest automatycznie szybko liczone, także nic nie musimy liczyć na piechotę. Jeśli chodzi o kategorie biegowe, tutaj na tym naszym Gun and Run, postanowiliśmy wprowadzić tylko dwie kategorie, 5 km i 10 km. Nie rozdzielaliśmy kompletnie na sprzęt, z którego ktokolwiek strzelał. Czyli w tej kategorii 5 czy 10 km będą razem klasyfikowani osoby, które strzelały z broni palnej, z centralnego zapłonu, z bocznego zapłonu, bo też osoby były, które miały karabinki bocznego zapłonu, co na takim dystansie w ogóle jest chyba najbardziej wskazane, bo jest to broń precyzyjna, a na 25 metrach no, nie ma szans, żeby tam cokolwiek odeszło ze względu na warunki atmosferyczne, na wiatr. Także tutaj ta klasyfikacja jest prowadzona łącznie, czyli airsoft obok broni palnej, obok bocznego, centralnego zapłonu.